sercu naszych lasów, w ogrodach i na polach żyje jeden z najbardziej tajemniczych i niedocenianych mieszkańców – ropucha szara. Choć często umyka ona naszemu wzrokowi, a jej wygląd budzi mieszane uczucia, to pełni ona bardzo ważną rolę w ekosystemie. Chciałabym, abyście przekonali się, że nie taka ropucha straszna. Ropucha szara to jeden z największych europejskich płazów. Dorosłe osobniki osiągają długość ciała średnio od 10 do 15 cm, przy czym warto zaznaczyć, że samce są mniejsze od samic. My, samce ropuch, jesteśmy mniejsze od samic. A to w tym celu, że podczas okresu godowego przyczepiamy się do pleców naszych samic w celach wspólnych podróży, aby móc się rozmnażać. Jej oczy mają złocisty odcień oraz dużą poziomą źrenicę. Nogi ropuchy są krótsze niż te u żab, no i w związku z tym porusza się ona wolniej od swojej kuzynki. Nie potrafi tak dobrze skakać, więc po prostu kroczy. Wiele osób obawia się ropuch ze względu na ich wygląd, w szczególności wspomnianą przed chwilą chropowatą skórę. Spotkałam się również z mitem, jakoby płazy te potrafiły pluć jadem. Prawdą jest to, że są to zwierzęta jadowite, jednak jadem pluć nie potrafią. I jest on ich główną linią obrony. Ropucha nie jest szybka ani skoczna, ale dzięki jadowitości posiada naprawdę niewielu naturalnych wrogów. Polują na nie jedynie zaskrońce i niektóre sowy. W jaki więc sposób ropucha broni się przed drapieżnikami? Otóż posiada gruczoły przyuszne, które mechanicznie podrażnione wydzielają bufotalinę, wpływającą paraliżująco na pracę serca, i bufoteninę, powodującą senność. Płaz ten zaczyna bronić się jadem, kiedy zostanie na przykład złapany do pyska i skórę zaczną drażnić ostre zęby. Delikatny dotyk i ostrożne wzięcie jej do ręki nie zrobi nam żadnej krzywdy. Jednak pamiętajmy o tym, że po pierwsze, jest to stworzenie delikatne, a skóra jest dla niego ważnym organem, poprzez który również oddychają. Po drugie, ropucha szara jest gatunkiem chronionym w Polsce, więc nie powinno się jej drażnić, ranić, ani nawet przenosić w inne miejsca bez wyraźnego powodu. Czasem jednak takie przeniesienie może uratować jej życie. Dlaczego? Największym zagrożeniem dla ropuch są samochody, pod których kołami ginie naprawdę wiele z nich. W jaki sposób pomaga im Gdańskie Zoo? Gdański Ogród Zoologiczny pomaga ropuchom oraz innym płazom, takim jak traszki czy żaby, w taki sposób, że w okresie wczesnej wiosny, kiedy płazy budzą się ze swojej zimowej drzemki w lesie i wygrzebują się z ziemi, to wtedy one podróżują w kierunku zbiorników wodnych, jak jeziora, stawy. I w tym celu właśnie w naszym zoo zbudowaliśmy specjalne płotki, na których żaby, ropuchy oraz traszki, wędrując sobie z góry, zatrzymują się i idąc wzdłuż płotu, trafiają do specjalnie przygotowanych wiader. Wiadra są wyposażone również w patyki, dzięki którym małe ssaki jak myszy, ryjówki są w stanie po przypadkowym wpadnięciu tutaj wyjść bez żadnego szwanku. Wiadra wypełnione są również liśćmi, które mają na celu zapobiegnięcie wyschnięciu płazom w przypadku dłuższego czasu pomiędzy kontrolami. Następnie płazy przenoszone są do wiader transportowych, które również są wyścielane liśćmi i przenoszone na drugą stronę niebezpiecznej ścieżki, żeby mogły już się na spokojnie rozmnażać w zbiorniku wodnym. Po przeniesieniu płazów w wiatrze transportowym w okolice zbiornika wodnego możemy delikatnie, cały czas z użyciem rękawiczek ochronnych, wyjąć je z wiadra, a następnie delikatnie umieścić na trawie.
skąd płazy już w swoim własnym tempie same sobie podejdą do zbiornika wodnego. Czas największej aktywności ropuch przypada na przełom marca i kwietnia. Jako płaz ropucha szara do rozmnażania się potrzebuje zbiorników wodnych. To w nich samica składa skrzek, który przybiera formę sznurka. Kolejno pojawiają się kijanki, zdolne do życia tylko w wodzie. Ta larwalna postać ropuchy, która bardziej przypomina rybę, z czasem przeobraża się w pełnoprawną formę tego płaza. Wtedy staje się też ona zdolna do życia i oddychania poza środowiskiem wodnym, do którego będzie powracać w okresie godowym. Chciałabym, aby ropucha szara cieszyła się większą i pozytywniejszą sławą, zwłaszcza dlatego, że jest pożyteczna. Można nazwać ją sprzymierzeńcem ogrodników oraz rolników, ponieważ jako mały drapieżnik zjada dużo różnych stworzeń, które uważane są za szkodniki, na przykład nagie ślimaki, czy też jako jedna z nielicznych zjada stonkę ziemniaczaną. Pamiętajmy o tym, kiedy następnym razem spotkamy ją na swojej drodze.